Witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj nie będzie to poradnik sprzętowy, ale bardziej lifestyle'owy. Dziś będzie poradnik o finansowaniu na szlakach długodystansowych, o tym, jak to zrobić, żeby nie zbankrutować na szlaku, bo jedną z przyczyn podawanych jako przyczyna przedwczesnego zakończenia wędrówki, przyczyna tego, że przejście się nie udało, jest to, że komuś wyczerpały się fundusze. I wiele osób pisze do mnie, pyta mnie, jak to zrobić, żeby nie wydawać tak dużo pieniędzy, jak to zrobić, żeby ogarnąć to ekonomicznie, więc dzisiaj kilkanaście porad na ten temat. To, że szlaki długodystansowe to jest rozrywka kosztowna, to jest bardzo popularny pogląd, ale niekoniecznie prawdziwy. Jest tyle, ile ludzi, tyle jest sposobów na wędrowanie. A akurat szlaki długodystansowe są taką dziedziną, w której można jednocześnie wydawać bardzo dużo i bardzo mało. Także spotkacie na szlakach i milionerów, i ludzi, którzy nie mają prawie nic i wszyscy wciąż docierają do celu i wyglądają identycznie, więc na pewno da się to zrobić. Poradnik jest dla tych osób, które nie chcą tyle wydawać. Wiadomo, że nie każdy ma fundusze i nie każdy, nawet jak ma, to nie każdy chce aż tak dużo wydawać, bo im mniej wydajemy, tym na więcej czasu na szlaku możemy sobie pozwolić. Im taniej wychodzą wędrówki, tym więcej możemy ich zrealizować. Z reguły pierwsza wychodzi najdrożej i tak też było w moim przypadku. Przejście Te Araroa w Nowej Zelandii kosztowało mnie w 2015-16 roku aż 20 000 złotych. Miałam tyle nazbierane, ale przeszedłszy już ten szlak, a chcąc przejść jeszcze wiele innych, doszłam do wniosku, że muszę radykalnie te koszty obciąć i tak rzeczywiście udało mi się to zrobić. Na następnych wędrówkach te koszta były już niemalże 2 razy niższe. Po każdej wędrówce publikuję na blogu podsumowanie i w tym podsumowaniu jest zawsze podsumowanie finansowe, tak żebyście mogli jakiś właśnie pogląd na te kwestie zyskać. Tam możecie, podam linki w opisie, do każdej z wypraw właśnie jest takie podsumowanie, ale trzeba powiedzieć, że no właśnie u każdego wygląda to trochę inaczej i to, że mnie udało się to zrobić tak tanio, jak się udało, no to nie znaczy, że każdemu to rzeczywiście tak wyjdzie. Standardowo mówi się, że na szlaku potrzebne jest $1000 miesięcznie, czyli dawniej to było 4000 zł, teraz już bardziej 4,5 niestety, ale odnoszę się do tego, co było w przeszłości, więc wtedy dla mnie to były 4000. Tak było w Nowej Zelandii, właśnie już nigdy więcej. Ale to jest taki standard. Dobrze jest mieć zaoszczędzone więcej pieniędzy i nie zaczynać wędrówki z bardzo ograniczonym budżetem, z założeniem, że nie mogę absolutnie wydać więcej. Lepiej mieć taki margines błędu i pozostałą kasę po prostu przywieźć do domu. Koszta na szlaku długodystansowym możemy podzielić na takie, które ponosimy jeszcze zanim zaczniemy wędrówkę i te, które ponosimy już w trakcie wędrówki. Ja się dzisiaj skupię głównie na tych, które ponosimy w trakcie wędrówki, ale powiem o takich 3 głównych rzeczach, o których należy pamiętać zanim się wyruszy. Po pierwsze, nie oszczędzajmy na sprzęcie za bardzo. Nie kupujmy takich absolutnie byle jakich rzeczy albo nieprzemyślanych zakupów nie dokonujmy. Kupmy najlepszą rzecz w każdej dziedzinie, na jaką nas stać. Oczywiście nie szalejmy, nie musimy mieć wszystkiego z najwyższej półki i jakichś absolutnie najdroższych rzeczy. Po prostu starajmy się wybierać dobre jakościowo rzeczy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te rzeczy najważniejsze, czyli o buty, o plecak i o namiot i śpiwór, czyli 4 rzeczy. Resztę, te mniejsze, drobniejsze rzeczy, takie jak ubrania, sprzęt do gotowania, to już możemy sobie zdecydowanie odpuścić i możemy kupić jakieś trochę tańsze odpowiedniki, z nimi na pewno będzie nam lepiej.
to znaczy finansowo. Druga rzecz to dojazd na szlak. Bilety, zwłaszcza na samolot, kupowane dużo wcześniej, kosztują znacznie taniej. Więc jeżeli wybieramy się gdzieś daleko i możemy określić dokładną datę, kupmy sobie bilety wcześniej. Pamiętam, że wybierając się w Appalachy, kupiłam na marzec bilet w październiku i ten bilet kosztował 750 zł z Krakowa do Nowego Jorku. To była najlepsza okazja, jaka mi się dotąd trafiła. Później już wychodziło drożej, ale wciąż poniżej 1500 za loty do Los Angeles, więc jeżeli właśnie kupimy te bilety wcześniej, na pewno się uda. Inna rzecz to jest to, gdzie wybieramy naszą wędrówkę. Wiadomo, że na przykład prom do Szwecji będzie kosztował znacznie taniej niż bilet do Nowej Zelandii. No to już nie da się tego zmienić i po prostu to, co jest bliżej, jest tańsze. I jeszcze taka trzecia rzecz, wiele osób, jeżeli ma taką możliwość i ma własne mieszkanie, to wynajmuje je na czas swojej wędrówki i wtedy ma dodatkowy dochód, ma mieszkanie, które cały czas na nich zarabia. No to są takie 3 rzeczy, które mi przyszły do głowy, a teraz to najważniejsze, czyli wędrówkowe koszta. Podstawowa rzecz, na której możemy zaoszczędzić, to noclegi. Na szlaku mamy bardzo dobrą możliwość nocowania zupełnie za darmo we własnym namiocie. Są też wiaty na niektórych szlakach, więc skorzystajmy z nich, nic nas to nie kosztuje. Hostele, a tym bardziej hotele, motele, to jest coś, co pożera najwięcej pieniędzy, więc po prostu z nich nie korzystam. W Nowej Zelandii spałam w 16 hostelach, później na szlakach amerykańskich to było po kilka, aż wreszcie doszłam do tego, że w Szwecji nie spałam w ani jednym, to znaczy spałam w jednym schronisku, to możemy to policzyć jako jeden. W Chorwacji spałam w 3 płatnych miejscach, więc to bardzo znacząco obniżyło koszta. Jeżeli już musimy, to możemy podzielić koszt wynajmu pokoju razem z innymi hikerami, zwłaszcza na popularnych szlakach. Jeżeli mamy jakichś znajomych, to po prostu pytamy, czy mieliby ochotę podzielić. I mój rekord to był chyba 9 osób w 4-osobowym pokoju w motelu na granicy Nowego Meksyku i Colorado. Nie każdy motel na to pozwala, ale niektóre pozwalają i po prostu oni tylko wynajmują pokój i śpi tam tyle osób, ile chce. Wiadomo, że nie każdy w łóżku, ale jest prysznic, prąd i wszystko, co chcecie. Druga rzecz to jedzenie. Bardzo również kosztochłonna rzecz. Postanowiłam, że nie będę prawie w ogóle chodzić do restauracji. To znacząco też poprawiło te finanse. Zwłaszcza w Stanach, gdzie oprócz tego, co musimy zapłacić za posiłek, jeszcze wypada dać napiwek. Tam jest taki zwyczaj, że osoby pracujące w restauracji dostają mniejszą wypłatę z założeniem, że będą dostawać napiwki, więc wypada je dawać. Trzeba o tym pamiętać, że taki dodatkowy koszt to generuje. W innych krajach tak nie jest. Na przykład w Szwecji odwrotnie, nie wypada dawać napiwku, bo to się nie zgadza z ideą równego traktowania wszystkich pracowników. Także różnie to bywa. W każdym razie, jeżeli chodzi o jedzenie, na Appalachian Trail na przykład postanowiłam, że na hamburgera pozwolę sobie tylko raz w miesiącu. W Szwecji ani razu nie byłam w restauracji, w Chorwacji byłam raz, więc to pomaga. Tylko że czynnik jakby społeczny trochę na tym cierpi, bo życie na szlaku polega też na tym, że z innymi wędrowcami spotykamy się w miasteczku, idziemy właśnie na hamburgera, idziemy spać w tym samym hostelu, a jeżeli tego nie robimy, no to nam odpada, więc dlatego właśnie tak to wypośrodkowałam, że od czasu do czasu hamburger ze znajomymi, ale nie za często. Dalej, jeżeli chodzi o jedzenie, to zakupy na szlaku. Na pewno należy
po prostu unikać takich bezsensownie kosztownych rzeczy, jak na przykład liofilizaty. Zakupy robimy w tanich supermarketach, gdzie zdobędziemy całe jedzenie, jakie jest nam potrzebne. Ja mam trochę słabość do dobrego jedzenia, więc nie zawsze udaje mi się jakoś super tanio robić zakupy, bo po prostu lubię dobre jedzenie i czasem chcę coś zjeść zdrowego, ale można bardzo też ściąć koszta na jedzeniu, jedząc tylko chińską zupkę z makaronem i takie rzeczy, no jak tortille, jakieś takie najbeznadziejniejsze. Da się to zrobić, no nie zawsze to będzie najlepsze, najsmaczniejsze jedzenie. I jeszcze jedna rzecz z kategorii jedzeniowej to depozyty z jedzeniem. Już parę razy wspominałam o tym, że początkujący wędrowcy myślą, że jedynym dobrym rozwiązaniem jest wysłanie sobie bardzo dużej ilości paczek z jedzeniem zamiast robienia zakupów, że jeżeli kupią to jedzenie wcześniej, może taniej, to będzie lepiej, ale prawda jest taka, że musimy przecież zapłacić za paczkę, że z reguły wysyłamy sobie za dużo jedzenia albo nie takie jedzenie jak chcemy i to jest po prostu złe rozwiązanie. Na szlaku mamy bardzo dużo możliwości zaopatrzenia się i nie ma po prostu takiej potrzeby. Natomiast paczki w ogóle nie jest to bynajmniej samo zło. Jest coś takiego jak Bouncebox, paczka wysyłana od poczty do poczty i w niektórych krajach, jak na przykład w USA, to wychodzi tanio, ponieważ tylko raz płacimy za paczkę, jeżeli jej nie otwieramy, więc taka paczka może sobie z nami wędrować i tam mamy sprzęt, który może nam się przydać gdzieś w pewnym momencie na szlaku, takie rzeczy jak sprzęt zimowy i jak buty. Bo nieuchronnie czeka nas wymiana butów i na szlaku raz, że może już nie być naszego modelu, naszego rozmiaru, a dwa, że może się zdarzyć, że to nie będą najtańsze buty do zdobycia, choć jeżeli kupujemy wysyłkowo, to ewentualnie tak, tylko że w tym czasie, kiedy odbywają się długie dystanse, to często właśnie wszystko jest wykupione, więc ja osobiście robię tak, że kupuję tanio, przeważnie w Czarny Piątek, zestaw butów i potem wysyłam sobie właśnie w paczce. Można ją też wysłać w jakieś dowolne miejsce, na przykład w połowie szlaku i żeby tam te rzeczy czekały. Trzeba uważać z tymi wszystkimi paczkami też na to, że miejsca, które przechowują paczki, czasami żądają opłaty za to przechowywanie i to się bardzo nie opłaca, więc trzeba znaleźć takie miejsce, które tej opłaty nie żąda, ewentualnie na przykład może by to być hostel, gdzie potem przenocujemy. Jeżeli przenocujemy, to wtedy to będzie za darmo. Dobrym sposobem na pozyskanie trochę ekstra jedzenia jest tak zwany hiker box. W Europie trochę mniej popularne i wydaje się, że troszeczkę inaczej funkcjonuje i generalnie w polskich schroniskach hiker boxów niestety nie ma. To jest pudło, do którego wędrowcy wrzucają wszystkie rzeczy, których nie potrzebują, w tym właśnie niepotrzebne jedzenie, którego mają za dużo albo nie mają ochoty jeść, albo właśnie wysłali sobie paczkę i wcale nie chcą tych rzeczy jeść. Takie hiker boxy bywają na pocztach, w hostelach, w informacjach turystycznych, w różnych takich miejscach, gdzie wędrowcy bywają. I to działa na zasadzie, że po prostu każdy może wziąć wszystko, co stamtąd chce, bo to są rzeczy przez innych niechciane, więc można się naprawdę bardzo dobrze zaopatrzyć i przyznaję, że na amerykańskich szlakach bardzo dużo jedzenia czerpałam właśnie z hiker boxów, bo zawsze się okazywało, że właśnie ktoś dostał paczkę z masą tuńczyka, makaronu, wszystkiego po prostu. Słodycze to się raczej nie zdarzają w hiker boxach, ale takie podstawowe produkty jak najbardziej tak. W Europie czasami jest tak, że w chatkach turystycznych ludzie zostawiają jedzenie. Niektórzy myślą, że to działa na zasadzie handlu wymiennego, że jeżeli się coś bierze, to trzeba coś zostawić. To niekoniecznie tak działa, ale w chatkach lepiej jest nie zostawiać jedzenia, ponieważ to przyciąga gryzonie i zwierzęta ogólnie rzecz biorąc. I nikt nigdy nie wie, jak bardzo to jest świeże czy nie świeże. Fajnie by było, gdyby w polskich schroniskach były takie pudła. Nie miałabym nic przeciwko. No i jeszcze Trail Magic, Trail Angele. To jest też bardzo fajny sposób na wyżywienie. Trail Magic, czyli
ogólnie wszystkie rzeczy, które można dostać od dobrych ludzi na szlaku, ale głównie chodzi właśnie o jedzenie, o to, że ludzie, którzy dobrze życzą wędrowcom i chcą zrobić coś fajnego i dobrego, przynoszą na szlak jedzenie i albo ma to postać takich, nie wiem, takich pikników, gdzie ktoś robi hot dogi, herbatę, kawę, rozdaje słodycze, albo jest to bezosobowa skrzynka zostawiona, taka lodówka przeważnie zostawiona gdzieś przy szlaku i tylko z karteczką, żeby sobie wziąć z tego pudła coś, napoje, chipsy, owoce, bardzo dużo owoców. Najbardziej cenionym rodzajem jedzenia oprócz hot dogów i hamburgerów są właśnie owoce, no bo to jest coś, czego nie nosimy przeważnie ze sobą na szlak. Więc to jest Trail Magic i choć to nie jest coś, co zabieramy ze sobą, no to jest to jakby od razu cały posiłek, który mamy już w żołądku i na przykład zostaje nam jedzenie na następny dzień. A Trail Angele, no to właśnie są ci ludzie, którzy dobrze życzą hikerom, którzy robią ten Trail Magic, albo też na przykład zapraszają nas do siebie do domu, albo fundują nam nocleg w hostelu, robią dla nas coś dobrego. Bardzo dużo takich ludzi spotkałam na szlakach, to było niesamowite. Mnóstwo Trail Magic, ale właśnie mnóstwo Trail Angeli. Po prostu ludzie przypadkowo spotkani gdzieś w sklepie albo w mieście zaczepiali mnie, pytali, jak mi się podoba szlak, skąd jestem i czy mam gdzie spać. I jak się okazywało, że nie, to wtedy zapraszali mnie do siebie i właśnie i było i jedzenie, i kąpiel, i komputer, na którym mogłam pisać relacje ze szlaku. Niesamowicie fajne mam wspomnienia właśnie z przebywania u ludzi gdzieś w jakichś domach i czasem też biwakowanie w ogrodzie, bo to nie zawsze do domu było zaproszenie, ale tak, to właśnie oprócz jedzenia zapewniało też właśnie możliwość kąpieli, naładowania baterii i zrobienia takich rzeczy miejskich u kogoś. Wychodzi na to, że przynajmniej w moim przypadku jedzenie to zawsze jest największy procent całego kosztu wyprawy. Zrobiłam sobie takie wyliczenia i patrzyłam, jak to wychodziło, jak starałam się coraz bardziej obniżać te koszta i jak to wyglądało z jedzeniem. Właśnie ono najwięcej wychodzi, bo ja też jakoś właśnie nie unikam kupowania jedzenia za wszelką cenę. Ale tak, na Te Araroa, kiedy byłam początkującym wędrowcem, jedzenie stanowiło 40% moich wydatków całych, wraz z transportem i wszystkim na szlaku. Na Appalachian Trail to już było 47%, jeżeli policzyć całkowity koszt, który razem z aparatem fotograficznym, którym miałam wymienić, wynosił 10,5 tysiąca. Jeżeli ten aparat odliczyłam 8,5 tysiąca, to wtedy jedzenie wychodziło 58%. Bardzo znaczna różnica, to znaczy, że wszystkie pozostałe koszty udało mi się bardzo ładnie obniżyć. CDT 54%, PCT 44%, tam miałam koszta dodatkowe, bo byłam chora i musiałam zrobić flip-flop, tam trochę więcej wydałam. W Szwecji 48%, 48,5%, w Chorwacji 61%. Tu najlepiej mi wyszło cięcie pozostałych kosztów, ale to też dlatego, że właśnie ten szlak nie był bardzo daleko. Ale co można jeszcze zrobić? Można się zastanowić, jak dużo czasu spędzamy na szlaku. Jeżeli będziemy wędrować szybciej, to po prostu będzie nas to mniej kosztować, bo będzie mniej tych noclegów, mniej tych dni zakupowych. Szlak, który jest krótszy, będzie tańszy, no siłą rzeczy, bo spędzimy na nim mniej czasu. Następna rzecz to czas wolny, czyli dni zero. Z zasady praktycznie nie robię dni zero. Wiele z moich wędrówek długodystansowych było takich, gdzie w ogóle nie wzięłam ani jednego dnia zero przez kilka miesięcy, na przykład na AT, na przykład na CDT, więc
i w Chorwacji też, więc to jak najbardziej się opłaca. Dzień 0 to jest dzień, w którym nie przechodzimy ani 1 kilometra na szlaku, czyli spędzamy go w cywilizacji przeważnie. No i wychodzi na to, że w takim przypadku potrzebujemy aż 2 noclegów. Wtedy pewnie idziemy do knajpy i w ogóle wydajemy pieniądze na rzeczy, które nie są nam potrzebne, więc lepiej jest tutaj sobie to czasowo tak ogarnąć, żeby na przykład przyjść do miasta rano, tam wszystko załatwić, co chcemy załatwić i po południu, wieczorem zwijamy się z powrotem na szlak. Jak się zwijamy na szlak? Za darmo. Zawsze, kiedy do miasta jest do pokonania jakiś dłuższy dystans i trzeba do niego dojechać, można robić to autostopem. To jest właśnie zupełnie za darmo, więc ja tak zawsze robię. Nie korzystam w ogóle z tak zwanych shuttles, czyli takiego płatnego dowozu, które oferuje wiele firm. Czasami bywa, że jakiś hostel w ramach noclegu oferuje darmowy shuttle. No to jeżeli chcecie spać w tym hostelu, no to okej, ale jeżeli nie chcecie w ogóle spędzić nocy na szlaku i nie chcecie płacić za dowóz, to te kilometry możecie pokonać autostopem. To jest spory dystans, więc przeważnie, więc nie bardzo się opłaca iść te 10, 20, 30, 40, nawet 100 kilometrów, to odpada, żeby po zakupy pójść, więc trzeba jakoś dojechać, ale właśnie autostop. Ale skoro nie nocujemy w mieście, to co zrobić z myciem i praniem? Też można to ogarnąć za darmo lub bardzo tanio, zależnie od tego, jakie są możliwości. Mamy wiele miejsc, w których można wziąć prysznic za darmo. Przeważnie jest to zimna woda u kogoś w ogródku albo w bardzo różnych dziwnych miejscach. Można oczywiście kąpać i kąpać się i pływać w jeziorach, w rzekach, no ale tam nie używamy detergentów, nie używamy mydła ani szamponu, więc nie umyjemy się aż tak porządnie, to jest tylko taki zabieg odświeżający, porządnie umyjemy się w mieście. Bardzo dużo miejsc oferuje po prostu płatny prysznic. Nie musimy nocować w hostelu, żeby wziąć w nim prysznic, możemy po prostu zapłacić powiedzmy $5, albo w naszych warunkach na kempingu pewnie się da. W Europie jest to dosyć popularne. Są jeszcze stacje benzynowe, na przykład mają one prysznice dla kierowców ciężarówek i tam też można się za drobną opłatą umyć i to jest świetne rozwiązanie. W czasie, kiedy się myjemy, w czasie, kiedy robimy zakupy, ładuje się nam elektronika, więc już nie mamy powodu, żeby zostawać w mieście dłużej. To samo robimy z praniem. To jest o tyle jeszcze łatwiejsze, że można to zrobić w umywalce. Ja zawsze piorę w umywalkach i też myję włosy. Jak nie potrzebuję aż tak kąpać się cała, to myję tylko włosy w jakimś miejscu, gdzie jest darmowa toaleta. Na przykład po prostu publiczne WC albo publiczna toaleta w bibliotece, w muzeum, na stacji benzynowej. Także jest bardzo dużo miejsc, w których można się trochę umyć za darmo i właśnie zrobić pranie. Trzeba mieć tylko ze sobą mydło, szampon swój własny. Czasami mydło jest, wiadomo, więc można go użyć do wyprania skarpetek, ale warto mieć je ze sobą, bo to jest kolejna rzecz, za którą w hostelu pewnie musielibyśmy zapłacić. No i na koniec taka rzecz, która jest raczej kontrowersyjna i nie chciałabym nikogo do niej zniechęcać, to znaczy ubezpieczenie zdrowotne na długim szlaku. Przyznaję, że na europejskich szlakach go nie miałam, na nowozelandzkim i amerykańskich miałam i raz mi się bardzo przydało, kiedy miałam giardię, więc to raczej nie jest rzecz, na której warto oszczędzać, bo może się okazać, że wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle. No ale w każdym razie jest taka rzecz. No i to już chyba koniec moich pomysłów, więc było tego sporo. Mam nadzieję, że pomogłam Wam ogarnąć temat, jak bardziej oszczędnie żyć na szlaku. Wiadomo, że przez pozostałą część roku trzeba te fundusze kumulować, ale właśnie na szlaku jeszcze trzeba nimi rozsądnie gospodarować, jeżeli nie chcemy właśnie skończyć przed czasem z pustymi kieszeniami. No to życzę Wam udanych, przyjemnych wędrówek jak zwykle i do zobaczenia na szlaku.